Cześć, jestem Mateusz i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak nagrywam filmy na YouTube'a. Dzisiejszy odcinek będzie dosyć nietypowy, bo drugi raz w historii tego kanału nie będzie dotyczył bezpośrednio fotografii analogowej. Ale już kilka albo kilkanaście razy mi się zdarzyło, że pytaliście mnie o to, jakiego sprzętu używam do nagrywania filmów, które oglądacie, i pomyślałem sobie, że z racji tego, że tworzenie wideo i fotografia jest też sposobem moim na życie i moją pracą, z której się utrzymuję, to być może fajnym pomysłem jest zrobienie takiego jednego odcinka, który będzie dotyczył backstage'u sprzętowego związanego z tym kanałem, czyli tego, jakim aparatem, jakimi mikrofonami, jakim monitorem zewnętrznym nagrywam filmy, które oglądacie. A okazja też nie jest przypadkowa, ponieważ jakiś czas temu odezwała się do mnie firma z Chin, Shimbol, która zajmuje się produkowaniem monitorów, rekorderów i systemów transmisji bezprzewodowej obrazu, i wysłali mi do testów taki monitor Memory 1. Można w sumie powiedzieć w takim razie, że ten film jest niejako przez nich sponsorowany, ponieważ dali mi ten monitor do testów w prezencie i nie muszę go odsyłać, z prośbą o to, żebym w jakiejś formie go zrecenzował na swoim kanale, no ale ponieważ to nie jest kanał sprzętowy, gdzie będę wrzucał recenzje monitorów zewnętrznych, to zaproponowałem, że mogę zrobić taki odcinek pokazujący, jak ja w ogóle pracuję nad vlogami, i poświęcić fragment tego odcinka właśnie ich produktowi, który uważam, że jest świetny i z budżetowych opcji, jak chodzi o monitory, to jest chyba najlepszy, z jakiego korzystałem. I mówię to nie dlatego, że mi go dali za darmo w prezencie i że jestem do tego zobligowany jakimiś umowami, tylko naprawdę mówię to szczerze, nie kazali mi mówić samych pochlebstw, więc ma ten monitor pewne wady, o których powiem w tej części filmu, która będzie mu poświęcona. Natomiast ogólnie od razu z góry mogę polecić Memory 1 od Shimbola. Naprawdę używałem wielu innych tanich monitorów kosztujących około 1000 zł i to jest najfajniejsza opcja, z jaką miałem dotychczas do czynienia. Ale zacznijmy od początku, bo oczywiście zewnętrzny monitor to nie jest rzecz najważniejsza do robienia YouTube'a. Najważniejszą rzeczą jest aparat filmujący lub kamera. Ja używam aparatu Fuji X-T4, czyli pierwszej takiej puszki Fuji, którą można nazwać kompletnym hybrydowym rozwiązaniem pod fotografię i wideo, do którego za bardzo nie można się przyczepić. Oczywiście są już nowsze modele, jest X-T5, jest X-H2S, które teoretycznie mają lepszą specyfikację, ale mimo wszystko ja w dalszym ciągu uważam, że X-T4 to jest ten aparat, z którego najfajniej się korzysta tworząc YouTube'a. Po pierwsze dlatego, że ma odchylany ekran, z którego zrezygnowali w X-T5, a po drugie dlatego, że dla takich ludzi jak my, którzy jednak mocno są osadzeni w fotografii analogowej, układ charakterystyczny dla Fuji, czyli te manualne pokrętła, który jest dosyć unikatowy i zupełnie niepodobny do rozwiązań oferowanych przez inne firmy tworzące współcześnie aparaty. On jest bliższy i bardziej czytelny, a na przykład w X-H2S już z tego zrezygnowali, nie wiadomo dlaczego, więc ja z X-T4 się bardzo polubiłem i na razie tego aparatu absolutnie nie planuję zmieniać na żaden inny i mocno go polecam. Jak chodzi o ustawienia w nim, korzystam z symulacji Fuji Eterna, czyli takiej taśmy kinematograficznej produkowanej przez Fujifilm. To jest super kompromis między takim baked-in lookiem prosto z puszki, a nagrywaniem vlogu, bo oczywiście log, czyli taki płaski profil, który daje największą rozpiętość tonalną i największą elastyczność w postprodukcji. Nagrywanie vlogu jest dosyć czasochłonne, jak chodzi właśnie o postprodukcję, natomiast Eterna jest dosyć płaskim profilem, który mimo wszystko kilkoma kliknięciami można łatwo doprowadzić do finalnego looku, na jakim nam zależy. Jak chodzi o wybór obiektywu, to najczęściej używam, a do YouTube'a w zasadzie wyłącznie używam takiego zooma 16:55 f2.8 Red Badge, czyli najwyższa linia, jak chodzi o zoomy Fuji. To jest stosunkowo stary obiektyw, ale absolutnie go uwielbiam, jest świetny optycznie i wręcz mam takie poczucie, jakbym miał kilka stałek w jednym. Ja w ogóle nie lubię za bardzo obiektywów z zoomem i troszkę byłem zdziwiony w pierwszym kontakcie z tym obiektywem, że tak dobrze mi się na nim pracuje, ale tak, to jest takie kompletne rozwiązanie. On mógłby być trochę szerszy na szerokim końcu, bo takie gadanie do kamery wymaga jednak dosyć mocnego odsunięcia aparatu
żeby ten kąt był wystarczająco szeroki. Jakby to była 14 albo 12, to pewnie byłoby fajnie, ale 16 jest takim, przy matrycy APS-C 16 mm jest takim, myślę, najwęższym szerokim kątem, który jeszcze się sprawdza do mówienia do kamery i na pewno ten obiektyw też jest opcją, która w 100% mnie satysfakcjonuje i raczej przy nim zostanę. A koniecznym dodatkiem, zwłaszcza jeżeli fotografujemy w ostrym świetle w ciągu dnia, jest oczywiście filtr szary. Ja używam filtra zmiennego fadera, tak zwanego firmy Tiffen amerykańskiej. To jest dosyć dobra firma robiąca filtry i mam tutaj właśnie fadera 77 mm Tiffena. On pozwala poprzez obracanie takim pierścieniem zewnętrznym dostosować gęstość, więc możemy idealnie, kręcąc tym filtrem, sobie dostosować ekspozycję do aktualnych warunków i to jest mega wygodne, bo stałe filtry szare, no to po prostu je nakręcamy i one nam odcinają konkretną ilość światła, a żeby to potem dostosować, to musimy albo zmieniać przysłonę, albo czułość, a przy zmiennym można to robić po prostu obracając filtr, więc to jest najszybsza opcja, pozwalająca też się dobrze odnaleźć w zmiennych warunkach oświetleniowych, jak słońce czasem gdzieś tam wchodzi za chmurę, a czasem wychodzi. Kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz, w zasadzie najważniejsza i taka, od której powinienem zacząć, to jest mikrofon, bo dźwięk, jak chodzi o materiały w internecie, to jest w ogóle rzecz dużo ważniejsza niż obraz i lepiej zainwestować w dobry dźwięk niż w droższy aparat, bo wiemy to nie od dziś, że te materiały, w których właśnie jakość dźwięku jest pierwszorzędna, nawet kosztem obrazu, one są dużo lepiej odbierane przez widzów niż te, gdzie dbamy tylko o stronę wizualną, a lekceważymy dźwięk. Więc ja używam różnych oczywiście mikrofonów, bo też w swojej pracy jako twórca wideo w różnych sytuacjach potrzebuję różnego sprzętu, ale do YouTube'a najczęściej korzystam z mikrofonu nakamerowego Rode VideoMic Pro Plus, który jest mega świetną opcją, ma bardzo naturalne brzmienie, ma swoje własne wewnętrzne zasilanie, ale komunikuje się z aparatem, na przykład jak wyłączamy aparat, to mikrofon sam też się wyłącza, jak włączamy aparat, to mikrofon samoczynnie się włącza, więc jest bardzo wygodny i ja jestem z niego niesamowicie zadowolony. To jest co prawda jedna z tych wyższych opcji cenowych, jak chodzi o ofertę Rode'a, no ale warto. To jest taki zakup, którego akurat chętnie bym dokonał drugi raz, jeżeli bym szukał mikrofonu do vlogowania, ale oczywiście te tańsze, nawet za 200-300 zł, to jest coś, co w porównaniu z wbudowanym mikrofonem w aparat robi gigantyczną różnicę i naprawdę tutaj nie ma się nad czym zastanawiać, tylko jeżeli macie kaskę i chcielibyście robić YouTube'a i zainwestować w sprzęt, to mikrofon to jest rzecz, na której naprawdę nie warto oszczędzać. No i ostatni element tego setupu, który tu widzicie, czyli statyw. Większość ludzi, którzy tworzą YouTube'a, korzysta z tych śmiesznych kulkowych statywów Joby, które są elastyczne, można je wyginać w dowolną stronę, ale ja wybrałem tańszą opcję, czyli taki maleńki statyw Manfrotto, włoskiej firmy, która jest dosyć w sumie renomowaną firmą, jak chodzi o sprzęt wideo, głównie o statywy. I jestem bardzo z niego zadowolony, ma głowicę kulową, którą można bardzo łatwo odblokować, ustawić ten statyw w pozycji, która nam odpowiada, potem to zakręcić, ma wysuwane nóżki, więc jeżeli bym chciał mówić do kamery, chodząc sobie z aparatem i robiąc zdjęcia, to mogę je wysunąć. Także on jest bardzo kompaktowy i jestem z niego bardzo zadowolony. Co prawda jeden taki statyw już mi się rozpadł, ale ja też ich dosyć ostro używam i intensywnie, więc nie mam do niego o to pretensji. Jest na tyle tani, że po prostu kupiłem drugi taki sam, bo na tyle byłem zadowolony, że stwierdziłem, że nie szukam alternatywy. Ten jest mój ulubiony i będzie ze mną dalej. No i to był taki najbardziej podstawowy setup, z którego korzystam, ale czasem korzystam z setupu bardziej rozbudowanego, zwłaszcza kiedy nagrywam tutaj na tej kanapie i mogę sobie pozwolić na trochę cięższy, bardziej toporny, ale wygodniejszy w pracy setup. To wtedy robię tak, że do X-T4 pierwsza rzecz, którą robię, to wkręcam sobie grip. Grip powoduje, że nie muszę się przejmować prądem, bo mogę mieć aż 3 baterie naraz podpięte do aparatu i to jest coś, co mi wystarcza na dobrych parę godzin nagrywania, więc odpada mi jedno zmartwienie, czyli sprawdzanie stanu baterii. A ponieważ bardzo lubię sobie obudowywać aparat, origowywać go różnymi peryferyjnymi akcesoriami, to zazwyczaj jak już mam tego gripa, to dorzucam do tego klatkę. Używam klatki SmallRig. To jest bardzo, bardzo popularna firma, którą na pewno każdy, kto kiedyś miał styczność z kręceniem wideo, na pewno zna SmallRiga.
Bardzo spoko jest to klatka, można do niej przypiąć rozmaite rzeczy i rzeczą, którą ja przypinam, zazwyczaj wtedy już właśnie nie z tym mikrofonem, tylko z zewnętrznym Rode'em NTG2, który mam na statywie nawet w tej chwili i na nim nagrywam. Wtedy mi się zwalnia miejsce na aparacie i wtedy właśnie mogę wjechać z monitorem zewnętrznym, który mocuję sobie na takim top handlu, czyli na takiej rączce, którą wkręcam na kamerę. Wpinam sobie tutaj, żeby mieć możliwość uruchamiania nagrywania z przycisku na tej rączce i na sam szczyt ląduje wspomniany już na samym początku monitor Shimbol Memory 1, który jest naszym dzisiejszym bohaterem. Shimbol jest zasilany klasycznymi bateriami dostępnymi wszędzie i pasującymi do bardzo wielu innych sprzętów. Działa bardzo długo na jednej baterii. Komunikuje się z aparatem poprzez kabel HDMI, który sobie wpinamy w wejście w monitorze i w wyjście aparatu. Ja zazwyczaj go tak przewlekam, żeby mi się nie pałętał tam, gdzie nie trzeba. I po co jest ten monitor? On jest do dwóch rzeczy tak naprawdę. Jedna z tych rzeczy się wiąże z komfortem pracy, a druga z tych rzeczy wiąże się z poziomem profesjonalizmu pracy z obrazem. Ta związana z komfortem tak naprawdę jest ważniejsza w naszym przypadku, bo YouTube, jakby nie czarujmy się, nie wymaga jakichś niesamowitego poziomu filmowego, żeby przyjemnie się go oglądało. Dużo ważniejsza jest treść niż forma. Ale fajnie mieć też dostęp do profesjonalnych narzędzi, na przykład jak chodzi o ustawianie ekspozycji i zaraz o tym więcej powiem, ale to co jest najważniejsze, jeżeli sobie montuję X-T4, którą zazwyczaj nagrywam takie filmy w tym kadrze, który teraz oglądacie, no to mogę oczywiście używać tego małego flip screena i tutaj na tym wszystkim bazować, ale milion razy wygodniej jest mieć monitor, który można sobie obrócić o 180 stopni i mieć naprawdę profesjonalny podgląd ze wszystkimi funkcjami, o jakich mógłbym sobie tylko marzyć, false colors, waveformy, wszystkie rzeczy, które na profesjonalnym planie filmowym są stosowane do tego, żeby poprawnie ustawić ekspozycję, poprawnie ustawić kolory. Jest to mega wygodne i jak tylko mam taką możliwość, to korzystam z tego monitora i korzystam z niego też zawsze w pracy, jak tylko mam możliwość pracy na orygowanym sprzęcie, bo to jest po prostu kompletnie inny komfort działania i on przekłada się na jakość też ujęć, które potem wykonuję. To jest coś, co trudno wytłumaczyć, dopóki samemu na własnej skórze tego nie poczuję. Ja przez długi czas pracowałem bez zewnętrznego monitora. Wydawało mi się, że to jest niepotrzebny wydatek, że to jest zbędne, że przecież to samo mogę zrobić na takim małym wbudowanym i po co mi większy, ale jak zacząłem używać jeszcze nie Shimbola, tylko poprzedniego monitora, który miałem i się go pozbyłem, odkąd mam Shimbola, to zauważyłem mega różnicę też w jakości swojej pracy, więc jeżeli ktoś się zajmuje tworzeniem wideo, to mega polecam, bo to jest coś, co może się wydawać fanaberią, a jest naprawdę game changerem i bardzo pomaga w pracy. Mamy zazwyczaj w takich aparatach filmujących narzędzie, jakim jest histogram, który znamy też z fotografii i on pozwala pi razy drzwi ustawić ekspozycję tak, żeby było w miarę ok, wszystko naświetlone. Zazwyczaj to potem wymaga pewnej korekty w postprodukcji. Natomiast funkcja, z której ja najczęściej korzystam w zewnętrznym monitorze, to jest false colors, czyli na przykład jeżeli mam kadr na jakąś postać, z którą nagrywam wywiad, mam oświetloną stronę twarzy i zacienioną stronę twarzy, to poszczególne fragmenty pokazują mi się w kolorach odpowiadających danemu stopniowi ekspozycji i nie dostaję takiego całościowego obrazu, tak jak na histogramie, który mi tylko mówi, ile jest świateł, ile jest cieni, ile jest midtonesów i jak to wszystko jest na wykresie rozlokowane, tylko precyzyjnie jestem w stanie ustawić ekspozycję światła na policzku na 70% na przykład, nie? Większość aparatów filmujących takiej funkcji nie ma. A ona naprawdę zmienia jakość pracy i ja z tego zawsze korzystam, jak tylko mam podpięty ten monitor. A jeżeli idę w jeszcze grubszy setup i dochodzi tutaj, nie wiem, Madbox, jakieś follow focusy i takie różne peryferia, które już w ogóle z tego aparatu robią coś, co wygląda trochę jak kamera filmowa, no to jest jeszcze jedna rzecz, która w takim monitorze jest bardzo ważna. Ja na przykład bardzo często używam obiektywów anamorficznych w pracy.
czyli takich obiektywów, które kompresują obraz po to, żeby potem w postprodukcji go rozciągnąć. Dlatego jak idziecie do kina, to często filmy są tak bardzo panoramicznie kadrowane. To nie jest tak, że są dodane czarne paski z góry i z dołu, tylko po prostu używane są obiektywy, które mają kompletnie inną konstrukcję optyczną niż obiektywy fotograficzne, sferyczne. To się wywodzi z czasów jeszcze filmowania na taśmie kinematograficznej, gdzie po prostu zależało twórcom na tym, żeby więcej obrazu zmieścić na małej, pojedynczej klatce filmu. I żeby ten obraz był panoramiczny i żeby to się nie odbywało kosztem rozdzielczości pionowej. No bo mogliśmy, ścieśniając obraz, wykorzystać wyższy fragment na pojedynczą klatkę i potem to rozciągnąć, nie? A jeżeli byśmy chcieli tego nie robić, no to musiałoby się to odbyć kosztem pionowej rozdzielczości, czyli musielibyśmy mieć bardzo niski ten prostokącik, żeby uzyskać obraz panoramiczny. I po to powstały obiektywy anamorficzne, ale one mają też pewne uboczne efekty, mają zupełnie inny bokeh, mają takie charakterystyczne poziome flary, które się pojawiają i wszyscy to kochamy, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc w dalszym ciągu tych obiektywów się używa. A taki monitor jak właśnie Shimbol Memory 1 ma taką funkcję, że on rozciąga od razu w czasie rzeczywistym ten obraz do docelowych proporcji. Ja na początku, jak sobie kupiłem te obiektywy, to też używałem wbudowanego ekranu i próbowałem pracować z tym ściśniętym obrazem, skompresowanym do tych proporcji, które mają upakować panoramiczny obraz na normalnym rozmiarze matrycy. Dało się to zrobić, aczkolwiek ostrzenie na przykład manualne nie należało do najwygodniejszych. Natomiast z monitorem mamy od razu w czasie rzeczywistym ten obraz rozciągany i to jest niesamowicie wygodna opcja. Więc naprawdę to jest takie urządzenie, które jest napakowane bardzo profesjonalnymi funkcjami i ja absolutnie kocham używać zewnętrznego monitora i bardzo mocno polecam. Ale jak już jesteśmy przy tym Shimbolu Memory, wspomniałem, że są też wady tego sprzętu. Właściwie jest jedna taka poważna wada tego sprzętu, a mianowicie to jest też rekorder. I gdyby to był tylko monitor, to ja bym się absolutnie niczego nie czepiał, ale nazwali to rekorderem, czyli urządzeniem, które nie tylko pozwala monitorować obraz, ale też go nagrywać wewnętrznie na swoją pamięć, czy też na kartę SD, jak w tym przypadku. No i niestety w tej kwestii Memory 1 nie dorasta do standardów rynkowych, bo pozwala nagrywać w bardzo podstawowym kodeku w MP4, w H264, chyba tylko w Full HD i jest to trochę zabawka. Jedyny scenariusz, w którym wyobrażam sobie, żebym użył tej funkcji, to gdybym chciał na przykład nagrywać obraz z aparatu z ekranu podglądowego, jakbym chciał na przykład, nie wiem, opowiadać o funkcjach w menu albo w ogóle przelecieć przez całe menu w Fuji i nagrać to taki nagrywający ekranik byłby bardzo przyjemnym sposobem na to, żeby po prostu ten obraz ekranu w czasie rzeczywistym sobie zarejestrować, ale w porównaniu z takimi rekorderami, które można u konkurencji znaleźć, oczywiście za dużo większe pieniądze, więc to jest zrozumiałe, że ten akurat rekorder takich opcji nie gwarantuje. Ale jednak nazywa się rekorderem, to tutaj jest poziom zdecydowanie niższy. Ale z drugiej strony mogłoby w ogóle nie być tej funkcji nagrywania i wtedy nawet w tej cenie ten monitor byłby najlepszą opcją na rynku, z jaką miałem do czynienia, więc absolutnie się o to nie czepiam. Jakość wykonania tego w ogóle, on już mi 2 razy lądował z 1,5 metra i poza jakimś tam lekkim wgnieceniem nic się nie stało. Jakość wykonania jest kosmiczna dla mnie jak na te pieniądze i naprawdę byłem zaskoczony, bo w ogóle jak się do mnie odezwali, to byłem tak trochę sceptyczny, że jakaś chińska firma jakieś badziewie mi będzie wysyłać, nie wiadomo co to jest, ale się zgodziłem, żeby sprawdzić i naprawdę wszędzie z tym monitorem teraz chodzę na wszystkie zlecenia, bardzo lubię z niego korzystać. Największą wadą jest brzydkie logo. To tyle na dzisiaj, ale zanim skończymy, to chciałbym jeszcze podziękować kolejnej osobie, która dołączyła do grona wspierających. Strasznie się cieszę, bo mnie to bardzo motywuje do tego, żeby robić coraz częściej te filmy na kanał. A tymczasem daję tylko znaka, że jeżeli mielibyście jakieś pytania związane czy to z fotografią analogową, czy w przypadku tego akurat odcinka z tworzeniem treści wideo do internetu, możecie pisać do mnie na Instagramie Mateusz_Zimnoch. Postaram się każdemu pomóc i odpowiedzieć na jakieś wątpliwości lub polecić właściwy sprzęt. Tymczasem serdeczne dzięki. Bardzo dziękuję jeszcze raz firmie Shimbol za to, że mi wysłała ten monitor do testów i pozwoliła go sobie zachować dla siebie, bo używam go cały czas od ostatniego miesiąca.
A z Wami się żegnam, dzięki serdeczne i do zobaczenia w następnym filmie.